Siemanko, z tej strony Anioł, witam Cię w kolejnym filmie podsumowującym z Call of Dragons. Jest to bardzo niezwykły i ważny zarazem film, gdyż jest to nasza pierwsza rocznica. Okrągłe 365 dni grania za nami. A nie jest to zwykłe granie, jest to granie w 100% jako free to play. Dla niezaznajomionych z tym terminem po prostu nie wydajemy na grę ani złotówki, co skutkuje m.in. bardzo małą ilością przyspieszeń, słabymi technologiami, słabymi bohaterami, słabymi artefaktami, niskim poziomem VIP. Mówiąc krótko, mamy bardzo mało rzeczy, którymi musimy dysponować w taki sposób, aby to konto rozwijało się efektywnie, w nadziei nieodstawania siłą od reszty. Można to porównać do najwyższego poziomu trudności z możliwych, czyli tak jak to u mnie zwykle bywa w większości gier, które mnie w jakiś sposób wciągnęły. Taki dziwny fetysz utrudniania sobie życia, jakby było za proste. Pomimo że sam proces bywa ciężki, to ukończenie go daje mi ogromną satysfakcję. Wiedźmina 3 zapewne większość graczy kojarzy, a na przykład dziś najlepsze wspomnienie jakie mam, to uczucie ulgi po pokonaniu Detlafa na drodze ku zagładzie. Wspaniałe uczucie. No, moją motywację w kontynuowaniu Free to Play Challenge już poznaliście. Ale jak to bywa w życiu, przychodzą chwile zwątpienia, plus życie prywatne, spowodowały, że nie było ani czasu, ani nie czułem chęci na grę. Czułem, że się zmuszam wchodząc do gry, a moim zdaniem gra ma sprawiać frajdę, wywoływać emocje. To wszystko poskutkowało tym, że od końca października do praktycznie nowego roku ograniczałem swoją grę do totalnego minimum, czasem nawet nie wykorzystując paska z PDW. Ale to właśnie w tych niepozornych chwilach zwątpienia rozstrzyga się cała gra i to, czy uda Ci się osiągnąć Twój cel, czy nie. I nieważna jest ranga celu. Może to być bardzo ważny lub trywialny cel, jak chociażby odblokowanie wszystkich te piątek jako free to play. Grunt to cały czas iść do przodu, szczególnie w tych momentach, gdy życie dociska Cię do ziemi. Ludziom odjebało od dobrobytu. Zawsze. Jedni chcą więcej strzał i traktatów, drudzy gemów za darmo, a trzeci więcej bohaterów do farmienia. Jacy kurwa bohaterowie do farmienia? Ty przychodzisz tu farmić, czy walczyć do ostatniej jednostki o wieczną chwałę? W życiu nie ma nic za darmo. Chcesz ulepszyć wieżę strażniczą do 25 poziomu? Weź telefon do ręki, włącz Call of Dragons i rozpierdalaj mrocznych, jakby nie było jutra. Albo jak normalny człowiek, po prostu kup strzały za gemy. No, w każdym razie największą stratą z tej przerwy jest brak odebrania nagród sezonowych za drugi sezon, 8000 punktów VIP, albo jakiś ciekawy 3-gwiazdkowy skill do peta przepadły bezpowrotnie, ale uznałem, że nie ma co tego przeżywać i jak widzicie po przerwie wróciliśmy ze zdwojoną siłą. Myślę, że to odpowiedni moment, by przejść do konkretów i przyjrzeć się, co takie konto może nam zaoferować. Mocy mamy 39 milionów, ogólna moc jest naprawdę niezła. Gorzej jest, gdy przyjrzymy się szczegółom. Moc budynków 15 milionów, moc technologii 10 milionów, moc legionów 10 milionów i moc bohaterów 3,6 miliona. Dla porównania zobaczmy, jak to wyglądało w 315 dniu gry, czyli równe 50 dni temu. Ogólna moc wynosiła 35 milionów, przez 50 dni wzrost mocy na poziomie 4 milionów. Był to mój najwolniejszy wzrost mocy w historii sezonu. Spowodowany, jak widzicie, tym, że wszystkie niezbędne budynki, które mogłem zrobić, zrobiłem. Dlatego ta moc budynków stoi w miejscu, a to głównie nią nadrabialiśmy tę fake moc. Moc technologii wskoczyła nam o bańkę. Mógłbym przyspieszeniami nadgonić tę moc o jakieś 1,5–2 miliony, ale z pewnych względów, które poruszę przy temacie przyspieszeń, nie chcę tego robić. Moc legionów przez 50 dni wzrosła o 1,5 miliona. Co prawda screen pokazuje co innego, ale tam 250 000 jednostek T4 miałem w szpitalu. Na dzień dzisiejszy mam 2,5 miliona jednostek bojowych plus 100 000 łosi. Moc bohaterów wzrosła o 600 000. Rozdałem tylko parę legendarnych tokenów,
Myślę, że większość tej mocy przyszła z openingu, przebudziliśmy dużo epickich bohaterów, więc ta moc wzrosła. Generalnie na moc nie ma co narzekać, wzrost mocy będzie się utrzymywał średnio około 1 miliona na 10 dni, aż nie skończymy wszystkich badań. Trochę wody w Wiśle upłynie. Wszystkie budynki wojskowe i po jednym produkcyjnym już od dawna na 25 poziomie. Poza 2000 gemów, które trzeba wydać na plany mistrzowskie, z tymi budynkami nie powinien nikt mieć większych problemów, ale problemy mogą stworzyć inne budynki. Pierwszy budynek, który weźmiemy pod lupę, to Harfa Zgromadzenia. Po roku grania mam 22 poziom oraz 1400 traktatów, co oznacza, że przez 365 dni zdobyłem 11 000 traktatów. Do 25 poziomu potrzebuję ich jeszcze 9000. Jako ciekawostkę dodam, że przez ostatnie 50 dni, od czasu ostatniego podsumowania, zdobyłem 500 traktatów. Przyznam się, że forty głównie robiłem tylko do tygodniowego zadania, ale gdybym utrzymał takie zabójcze tempo zbierania traktatów, wbicie Harfy na 25 poziom zajmie mi tylko ponad 2,5 roku. A jak wygląda sprawa z wieżą? Na chwilę obecną 22 poziom i 0 strzał, co oznacza, że przez rok zdobyłem 9600 strzał. Potrzebuję kolejnych 10500 strzał, żeby wbić 25 poziom wieży. Przez ostatnie 50 dni zdobyłem 2000 strzał. Dodam, że całe PDW szło na mrocznych, co oznacza, że aby wybudować wieżę na 25 poziom z tym tempem, potrzebuję kolejnych 8 miesięcy. Łącznie przez 8 miesięcy zdobyłbym 25 poziom wieży plus 2500 traktatów, które same by się zebrały robiąc tygodniówkę. Wtedy zostaje mi 6500 traktatów do zdobycia. Robiąc forty tylko z paska PDW, średnio dziennie zdobywam około 90 traktatów. Na miesiąc daje nam to 2700 traktatów. Plus worki z PDW, które bym wykorzystywał na kolejne forty. Myślę, że ta ilość oscylowałaby w granicach 3500 traktatów na miesiąc. Daje nam to kolejne 2 miesiące farmienia traktatów, co w ogólnym rozrachunku oznacza, że przede mną jeszcze minimum 10 miesięcy farmienia, zanim będziemy mogli odblokować te piątki. Plus jest taki, że myślę, że miesiąc możemy odjąć, bo zawsze jakieś strzały czy tam traktaty polecą z eventów, także najwcześniej za 9 miesięcy powinniśmy ujrzeć jakieś te piątki na tym koncie. Co prawda przez ten czas będę kulą u nogi dla mojego przymierza, ale przy odrobinie szczęścia może mnie z niego nie wypierdolą. Oczywiście nie będę zbierał w ten sposób, że najpierw zrobię wieżę, a potem kolejne miesiące będę farmił traktaty. Postaram się to zrobić w taki sposób, żeby strzały z traktatami szły w miarę równo z przewagą na traktaty. Bo z tego co wiem, to aby móc wybudować wieżę na 25 poziom, potrzebujemy szpitala, a żeby wybudować szpital, potrzebujemy mieć harfę na 25 poziomie. Oczywiście, jeśli coś przekręciłem, to śmiało możecie mnie poprawić w komentarzu. Niezależnie od techniki, jeśli faktycznie będę zbierał to wszystko przez kolejne 9 miesięcy, oznacza to tylko jedno. Nie mogę przyspieszać badań, żeby nie znaleźć się w martwym punkcie, w którym to właśnie budynek od badań będzie blokował dalszy progres. A jak wiecie, bądź też nie, 25 poziom szkoły jest wymagany do tych mocniejszych badań. Kolejne pytanie, które rodzi się automatycznie: ile czasu takich zwykłych badań będę mógł jeszcze robić? Oczywiście te 9 miesięcy trzeba pomnożyć razy 2, bo mamy dwie kolejki badań. 9 miesięcy razy 2 daje nam 540 dni, więc przez tyle dni muszę mieć co badać, żeby nie znaleźć się w martwym punkcie. Teraz pokażę wam taką małą tabelkę moją z moimi obliczeniami. 1 to są te pierwsze długie badania, 2 to są te drugie długie badania. Niżej mamy poszczególne jednostki. Wszystkie badania są takiej samej długości. W pierwszej kolumnie mamy atak, w drugiej mamy obronę. A liczba w nawiasie reprezentuje liczbę dni już po pomocy i po wzięciu runy. Domyślnie do tych obliczeń wziąłem pod uwagę, że będzie to runa 10%. Oczywiście z runą 15 byłoby to szybciej, no a z VIP-em 12 łącznie te wszystkie badania skróciłyby się o kolejne 54 dni, w które moglibyśmy wcisnąć na przykład kolejne badania pod konkretny typ jednostek. No dobra, pokazałem jakieś cyferki, ale co nam to mówi? Otóż te cyferki mówią mi tyle, że nie ma większego sensu używać uniwersalnych przyspieszeń na badaniach, bo jeśli to zrobię, to znajdę się w martwym punkcie, w którym
strzały i traktaty mnie zablokują. I budynek od badań będzie po prostu sobie stał i robił za ozdobę w mieście. Nic więcej. Co prawda byłbym silniejszy w tym martwym punkcie przez dłuższy czas, ale mnie to nie rajcuje. Poza tym 2 ostatnich badań, tych przed T5, nie da się puścić w tym samym czasie. Najpierw trzeba zrobić atak, żeby można było zrobić obronę. Dlatego uniwersalne przyspieszenia wolę na razie trzymać do tego momentu, żeby się nie zablokować jakoś głupio. Oczywiście same badania będę monitorował i wraz z postępem gry, gdy zauważy, że jest sens coś przyspieszać, to przyspieszę. Jedyne przyspieszenia, jakie będę mógł użyć, to oczywiście zwykłe przyspieszenia do badań, bo jak wiecie, przyspieszenia od badań na nic się nie przydadzą po zrobieniu wszystkich badań. Więc warto je tak czy siak w którymś momencie wykorzystać, żeby mieć z nich jakiś pożytek. A skoro o przyspieszeniach mowa, to na dzień 24 stycznia miałem 25 dni budowy, 21 dni badań, 70 dni treningu oraz 143 dni przyspieszeń ogólnych. Samych przyspieszeń nie powinno mi ubywać, jedynie w eventach biorę udział, żeby zdobywać gwiazdki, bo z nimi jest duży problem w przypadku konta free to play, a resztę tych przyspieszeń będę trzymał i może użyjemy ich w momencie odblokowania T5 w jakimś najsilniejszym lordzie i zobaczymy, jakie miejsce uda się zdobyć. Mój aktualny stan VIP po roku grania to 240 000, 12 poziom dopiero za 3 miesiące z tym tempem, a potrzebuję 12 poziomu, żeby nadrobić z artefaktami. Z ciekawości też na oko sprawdziłem, który poziom VIP będę miał za te 9 miesięcy. Kolejne 9 miesięcy to około plus 200 000 VIP-a, także powoli będę się zbliżał do 13 poziomu. Ale tak jak mówiłem wcześniej, dla free to playa bardzo ważny, a wręcz kluczowy jest poziom 12. Po pierwsze daje nam szybsze badania, a po drugie, co ważniejsze, daje nam co dzień jeden klucz do artefaktów. A nie jest to tajemnicą, że z artefaktami u free to play bieda. 12 poziom będzie szansą, żeby nadrobić te podstawowe artefakty, jak na przykład Ostrze Cienia czy Oko Feniksa. Dla mnie to będzie duży upgrade, gdy któryś z tych przedmiotów wpadnie mi w ręce. Swoją drogą na farmie, które służy mi do testów, mam już wszystkie możliwe legendarne przedmioty, które są w jakimś tam stopniu użyteczne. Co do samego otwierania na tym koncie, to ile razy ja otworzyłem korzenie, to nawet nie chcę o tym wspominać. No cóż, w kolejny sezon wchodzimy na pełnej, z bombą w kieszeni i kuszą na plecach. Liczby surowców nie chciało mi się podliczać. 50 dni temu miałem praktycznie po 0,5 miliarda każdego surowca, a ta liczba stale rośnie, więc myślę, że nie powinno mi ich zabraknąć ani do badań, ani do tworzenia T5. Jeśli ktoś jest ciekaw, jakie to były dokładnie cyfry, to zapraszam do filmu z ostatniego podsumowania. To tyle z tych ważnych rzeczy. Jakbym miał podsumować ten rok gry, to konto jest dobrze prowadzone, naprawdę niewiele więcej można by wycisnąć z tego konta. Trzeba by chyba grać z zegarkiem w ręku i wykorzystywać PDW w taki sposób, żeby nigdy pasek nie był pełny. Nie będę ukrywał, to mi się nie udało, ale udało mi się logować każdego dnia i raz dziennie przy okazji wysłać na zbiory. Telefon zawsze gdzieś pod ręką jest, by znaleźć te 2 minuty na wejście, chociaż raz dziennie, a zdarzały się takie napięte dni, że nie było czasu na nic więcej. Trochę osób odeszło, część z nich wróciła do gry, pojawiło się sporo nowych twarzy, z polskiego sojuszu przekształciliśmy się w mieszany, dorobiliśmy się tak zwanej akademii, bo wszyscy nie mieścimy się już w jednym. Ogólnie jako przymierze cały czas rośniemy w siłę. Czasem zadajecie mi pytania, czy warto zacząć. Jeśli jest tutaj ktoś, kto lubi tego typu gry i zastanawia się, czy warto zacząć lub wrócić, to gra stała się po pierwsze dużo bardziej przyjemna i po drugie dużo bardziej przejrzysta dla nowego gracza. Ale jak zawsze najlepiej spróbować samemu i przekonać się na własnej skórze. Dodam, że gdybym miał zacząć dziś taki sam challenge, to za rok takie konto free to play wyglądałoby na pewno lepiej. Między innymi jest dużo więcej eventów, no i przede wszystkim jest podkręcony drop na traktaty i strzały o 40%. Tym na swój sposób, pozytywnym akcentem kończę. Dziękuję za oglądanie. Jeśli dotarłaś do tego momentu, to znaczy tylko jedno, że jesteś człowiekiem głodnym wiedzy, może próbującym się przygotować do tego, do czego ja się przygotowuję, a już samo to sprawia, że jesteś ponadprzeciętną osobą. Resztę swoich zalet znasz tylko ty. Ode mnie życzę ci powodzenia w swojej drodze. Jeszcze raz dzięki za oglądanie
Wiecie co robić, trzymajcie się, elo.